Dziubek, pobudka, Maja, Majusia, pobudka. O, pusto. Nie ma nikogo. Jestem sam, jak palec. Zostawiły mnie dziewczyny. A nie, czekaj, wróć. To ja tu sam przyjechałem. Dzień dobry, skoro świt. Jest godzina 9. Jest niedziela. Trzeba się brać za wstawanie i robienie kawy. A potem pomyślimy. No, ja już wstałem, ogarnąłem się, wypiłem kawusię z rana i się trzeba brać za robotę. Już wam pokazuję, co sobie wymyśliłem. A że jak to dzisiaj jest niedziela, nie hałasuje się na zewnątrz. Jeszcze troszkę jest pochmurno, deszczyk lekko kropi. To robotę mam taką, iż że widzicie tutaj ten aneks kuchenny. Chcę go dzisiaj zdemontować. Te półki, ten zlew i wrzucić na to normalny blat kuchenny, wbudować w niego tą płytę gazową i w tym miejscu wbudować zlew, bo przywiozłem za sobą nowy zlew, taki jednokomorowy i to dzisiaj będziemy robić. A i jeszcze muszę zdemontować, wyrzucić, po prostu zdecydowaliśmy, bo tu mamy lodówkę starą. Ona jest taka kamperowa lodówka ale zdecydowaliśmy, że się jej pozbędziemy, bo to jest bez sensu trzymać. Raz, że nie jest pojemna, dużo miejsca jest pustego, bo tam jest nadkole. Po prostu wyrzucę ją, wyciągnę ją. Nie to, że wyrzucę na śmieci, tylko wyciągnę ją i w te miejsca docelowo porobię półki. Porobię półki, że to będzie zamykane, a lodówkę zdecydowaliśmy z Kasią, że kupimy normalnie taką domową, małą chłodziarkę, lodówkę i na metr 20 i to się nam bardziej tutaj przyda. Elektrownię swoją mamy. Nie ma problemu z prądem. Taka jakaś malutka 60 albo 80 W, która bierze, ma silniczek. Tutaj do naszego życia nam w zupełności starczy. Nie musimy tu mieć zamrażarki na Bóg wie ile, żeby przechowywać nie wiadomo co. Także nam chłodziarka tu starczy i będzie w innym miejscu sobie stała. No dobra. Idę po blat, idę po narzędzia i działamy. Dzień dobry wszystkim. Jestem po pracy i udaję się do robienia kluczy. Dobrze powiedziałam. Udaje się dorobić klucze, a w zasadzie jeden klucz. Zobaczymy, co Pan powie w ogóle, bo te klucze mi się tak ostatnio psują dziwnie często, więc zobaczymy. Udam się też na sklepy używane po drodze. Zobaczymy, co się trafi. Może coś się fajnego trafi. Wybaczcie, że mam okulary, ale jest dość jasno dzisiaj. Słoneczko razi konkretnie. Była taka witryna, wyobraźcie sobie, ostatnio w sklepie używanym, która bardzo mnie zachwyciła. Jak wiecie albo nie wiecie, szukam takiej witryny do dużego pokoju,
byłoby bardzo dziwne, gdyby się tak szybko trafiła po komodzie, no ale słuchajcie, cuda się zdarzają jak najbardziej. Więc była witryna w piątek, albo w czwartek. W piątek poszłam jeszcze raz zobaczyć i ona dalej była, ale była zarezerwowana. Kosztowała 150 euro. Tak, wiecie, na sklepach używanych nagrywałam Wam, nie wiem czy ten odcinek już wskoczył czy nie, to, że ona mi się bardzo podoba, ale tak ma dużo rzeczy, które nie do końca mi pasują. Mianowicie, u góry miała tylko jedno miejsce za szybą na piękne rzeczy. To były takie jakby 3 słupki. Zresztą może Wam ją tutaj wkleję, jak ona wygląda, tak będzie najprościej. I summa summarum doszłam do wniosku, że ona by była w sumie bardzo dobra. Pomimo tego, że nie wszystko ma to, co bym chciała, ale jakość mega, wysokość i szerokość idealna. Kolor, no taki fajny, ale nie do końca idealny. Ale wiecie co, znaleźć z drugiej strony idealną taką, z drugiej ręki, też nie jest łatwo, nie? Prawda? Więc stwierdziłam jednak, żeby była ok. I poszłam tam w piątek jeszcze raz, nie mówiłam Wam o tym. I powiedziałam Panu, gdyby Pani tej witryny nie odebrała, to ja w poniedziałek przyjdę i ją kupię. I w poniedziałek rano, czyli dzisiaj, dzwoniłam i pytałam, czy ona jest dalej, czy może Pani ją odebrała, bądź zapłaciła. Nie odebrała, także jest do kupienia. Więc jadę zobaczyć, co uda mi się załatwić. Pan stwierdził, że mi ją odłoży, w sensie zarezerwuje, ale idźmy przez ten dzień i zobaczmy, co się uda załatwić. I tak, moi drodzy, oto jestem właśnie w tym sklepie. I tak wygląda ten mebelek. Bardzo, bardzo mnie zachwycił. Jak byłam tam pierwszy raz. Dzisiaj jestem drugi, albo nawet trzeci. Oglądam tą witrynę. Kolor tak, no, nie do końca. A dlaczego? Dlatego, że nie do końca, moim zdaniem, będzie pasował do komody, która już stoi naprzeciwko. Znaczy naprzeciwko jakby będzie stała ta witryna. Ale no nie można mieć wszystkiego, jakby jest w idealnym stanie. Wszystko działa tak, jak powinno. Te szufladki, no wolałabym mieć w tym miejscu jakby półkę, w sensie 2 półki otwierane, nie? Więcej by się zmieściło, no ale jakby nie można mieć wszystko. Jakby była u góry cała oszklona, też by było lepiej. Ale w sumie za 150 euro, powiedzcie sami, no jest piękna. Dlatego wróciłam. I chyba miałam szczęście, bo nikt jej nie wziął. Więc kupuję. Także będzie metamorfoza. Już się cieszę na wyciąganie ze starej witryny i pakowanie do tej. No tak to ma wyglądać mniej więcej. Blat kuchenny, normalny, zwykły. Muszę dopasować na to wszystko. Mam taki blat już przywieziony, czyli muszę go dopasować tutaj do tego i muszę go dopasować na szerokość, bo jest za szeroki. Muszę go po prostu w 2 miejscach tu skrócić i tu skrócić, tak żeby wystawał równo z tymi szafkami, bo teraz dużo wystaje i nie ma sensu, bo przejście jest bardzo wąskie. No i tu w tym miejscu będzie zlew, a tutaj będzie gdzieś, jeszcze pomyślę, bo nie wiem, czy z tej strony bliżej dać, czy z tej strony bliżej dać, czy w pionie tą właśnie maszynkę gazową, czy w pionie, czy w poziomie, to jeszcze uzgodnimy przed wycinaniem otworów.
to ściągam to i biorę się za rozbieranie tego starego. No dobra. Te płyty stare, blat już mam ściągnięty. Teraz tą lodówkę wyciepać trzeba, bo ona, zobaczcie, jest zardzewiała całkowicie. Tutaj jeszcze te garki powyciągam. Te stare wszystkie instalacje, rurki powycinam, bo one są zbędne. Tutaj poprowadzę nową instalację elektryczną i wodną. No i na bazę będziemy wrzucać ten blat. No dobra, wszystko już wyciepane z tych staroci. Nie ma nic. Pusto. Teraz trzeba to... Z tej strony jest ładny kant. Jeszcze jak to zrobię, zobaczę, czy ten narożnik czasami nie obciąć, czy nie będzie przeszkadzał. Tam nie ma problemu z tym, bo mam okleinę taką podobną. To mogę sobie ten narożnik dokleić. Docinkę muszę zrobić i tutaj, a to wam pokażę, jak będzie zrobione już. Ok, mała aktualizacja pracy. Już mam blat docięty. Otwór na płytę gazową wycięty. Otwór na zlew wycięty. Tutaj jeszcze we wtorek przyjdzie okleina, żeby dokończyć. Okleić ten bok. No i jeszcze szefowa sobie zażyczyła ściąć ten kant. Tak, żeby się nie potykać o ten narożnik. I chyba ten też troszeczkę tylko tak zetnę, żeby nie był ostry. No. I spokojnie można sobie... Aha, i jeszcze mam płyty szklane, żaroodporne, które 2 sztuki, które idealnie pasują za kuchenkę gazową, żeby 2 sztuki mam, żeby ochronić po prostu ścianę przed gorącem. No i tak to będzie na gotowe. A to pokażę wam, jak zamontuję to wszystko. No dobra. Dzisiaj trzeba kończyć już. Trochę sobie odpocząć. Zrobione jest tak. Czekamy na okleinę. Nie skręcam tego jeszcze na gotowo. Blatu do korpusów. Bo będę musiał ściągać, żeby porobić te kanty. Z tej strony i z tej. No, zlew jeszcze mogę dzisiaj przekręcić na gotowo już. Prawdopodobnie baterię kuchenną włożymy sobie tutaj. Że będzie z tej strony włączanie, wyłączanie, dlatego że przy oknie to, no nie wiem, no jakoś według mnie nie pasuje. A z tego miejsca będzie, a w tym miejscu będzie akurat, jak sobie będzie taka do góry zwisała. Nie będzie przeszkadzała. No i tyle. Tutaj drzwiczki założyć, dorobić półki. Jak wszystko będzie skręcone, tutaj jeszcze osylikonuję na gotowo wszystko i przymocuję te 2 szyby, żeby to osłonić tą ścianę. No i będzie zrobione. Ale to już jak sobie będę zrobił przerwę przed czymś, przed jakąś poważniejszą robotą, żeby odpocząć, to sobie to przyjdę, będę grzebać.
drodzy, także napatrzmy się na tą witrynę jeszcze troszkę. Postoi jeszcze 2 tygodnie, bo zanim przywiozą, to chwilę potrwa. Specjalnie mogłam mieć ją wcześniej, ale chciałam mieć czas, żeby tutaj sobie to ogarnąć, troszeczkę posprzątać, troszeczkę mieć możliwość w ogóle ją gdzieś wystawić. Być może ją oddam albo za darmo, albo za parę groszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo w najgorszym stanie jeszcze nie jest. Te drzwiczki na dole to ktoś sobie może jak najbardziej wymienić na nowe, bo w Ikei można jeszcze dokupić te drzwiczki bez problemu. Także tak, myślę, że chyba będzie dobrze wyglądać. Obróćmy kamerę, zobaczmy jeszcze ją z przodu. Teraz jeszcze w tym momencie nie umiem sobie wyobrazić, jak tu będzie stała tamta, ale będzie bardzo podobnie gabarytowo. Ona jest chyba ciut węższa, może z 5 cm, więc naprawdę nie jest wiele mniejsza. No i cieszę się, nie? Cieszę się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będzie coś innego, coś nowego. Jeśli chodzi o ten nowy mebel, to jest to, moi drodzy, Kortendick, jeśli dobrze pamiętam, napiszę Wam to na ekranie. Marka Kortendick, taka marka niemiecka, która produkowała w latach końcówka 80., 90. lata meble z sosny piniowej, tak zwanej, czyli bardzo wartościowe drewno, dlatego że jest twarde i ona nie będzie się tak wygniecać, wiecie, bo taka sosna polska to jest, ona jest taka bardzo miękka. Ta nie jest właśnie w tym meblu. Ona ma nawet z tyłu właśnie ten, słuchajcie, tamtą dechę całkiem przy ścianie, ma również całą z drewna i to jest, podejrzewam, bardzo ciężki mebel. Nie wiem, nie próbowałam go podnosić ani przesuwać. Przywiozą nam i nawet nam ją tutaj postawią i zamontują i złożą do kupy, także fajnie. Tak jak mówiłam, kosztowała 150 euro i co jeszcze? Chyba to wszystko w sumie. Chyba to wszystko. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Cieszę się, że przyjdzie i że będzie, no posłuży nam na pewno parę lat, na pewno, bo jest to naprawdę fajny, wartościowy mebel. A jeśli chodzi o klucze, bo o kluczach nie mówiłam, pokażę Wam ten klucz, bo ten klucz jest taki. Byłam w końcu w takiej profesjonalnej, że tak powiem, budce, czy jak to nazwać, znaczy normalny taki lokal, wiecie, gdzie dorabiałam klucze. On działa od zawsze, jak ja tu jestem, to zawsze działa i ja byłam tam specjalnie i pan mi powiedział, dorobił mi klucz i powiedział mi, że on mi się będzie łamał, dlatego że ten klucz jest po prostu w tym jednym miejscu tak bardzo wyżłobiony i w związku z tym ma tendencję do łamania się. Jak chcę tego uniknąć, to najlepiej kupić porządny zamek i wymienić klucze na inne. Wtedy się to łamać nie będzie. No, nie byliśmy chyba świadomi, że jakby nasz ten zamek ma taką tendencję, po prostu myślałam, że gdzieś coś źle robią z tymi, że tak powiem, z tym dorabianiem i że tych kluczy, Majeczko, ona się tu kokosi koło mnie. I no nie jest to wina jakby dorabiania kluczy, tylko po prostu jest to wina zamka, trzeba go wymienić na inny, porządniejszy i będzie dobrze. Tak mi powiedział pan, zapłaciłam 7 euro za dorobienie, bo tu mi jedna pani napisała z Anglii, że u nich kosztuje 30 funtów dorobienie kluczy. U nas nie, u nas nigdy nie kosztowało tyle pieniędzy dorobienie kluczy. Natomiast być może, że są jakieś specjalistyczne zamki, specjalistyczne klucze, jakieś, wiecie, jakieś specjalnie chronione, nie mam pojęcia, ale kluczy i zamków jest mnóstwo, więc być może u nas również są jakieś takie specjalne klucze i zamki, gdzie dorobienie wtedy tego klucza kosztuje dużo więcej. A taki standardowy jest po prostu tańszy, nie? Ja płaciłam 7 euro, ale prawdopodobnie teraz, jak będziemy sobie kupować nowy zamek, to kupimy jakiś taki bardziej porządniejszy, żeby było bezpiecznie i żeby nie było, że się co chwilę łamie klucz, nie? Tak myślę. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak widzicie ten nowy blat w kamperze. Mi się wydaje, że bardzo fajnie wygląda. Na pewno będzie bardzo wygodny. W ogóle płyta, która jest w tej chwili włożona, wiecie, w tą dziurę, ona jest dużo niżej, bo cały czas jak ta płyta grzewcza z gazu leżała na wierzchu, to ona tak odstawała, wiecie. Ja się bałam, że garnek jak
jak się coś gotuje, że się, daj Boże, przechyli. I wiecie, to jest gaz, to nie jest takie bezpieczne jak prąd. Ja z gazem tak nie mam tyle do czynienia, jak tutaj mam wszystko na prąd, w związku z tym tak jest trochę inaczej. Muszę się tego jakby nauczyć. Trochę mam stracha w ogóle do gazu, ale damy radę, będzie ładnie, powolutku sobie to ogarniemy. Wojtek dopiero zaczął. To jest w sumie nagrane drugi dzień w Polsce, więc jeszcze trochę tam podziała i coś tam porobi, także będą na pewno fajne filmy stamtąd. Ja Was pozdrawiam, moi drodzy, i do następnego. Pa!